Kochani, i witam się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Wielkie pozdrowionka dla wszystkich sympatyków naszego kanału. I dzisiaj tematy 3. Pierwszym tematem opowiemy troszkę o tym nędznym sezonie, który trwa. Drugim z tematów będzie temat gołębi młodych. Opowiemy trochę, jak w tym roku prowadzimy gołębie młodych, znowu jakieś tam nowości w prowadzeniu i tak dalej, ale o tym powiemy sobie później. No i rozwiązanie naszego konkursu, na które bardzo dużo hodowców czeka. Jak mówiłem, trzecie miejsce będzie to plan lotowy, drugie plan lotowy, a pierwsze plan lotowy plus gołąbek z naszej hodowli. Jaki gołąbek? Myślę, że to już odpowiednio przedyskutujemy ze szczęśliwym zwycięzcą, jakie są jego potrzeby, czy bardziej preferuje gołąbka allround, czy typowo długi dystans, bądź sprint. Także myślę, że każdy powinien być zadowolony. No niemniej jednak ruszamy z tematem numer 1. Gołąbki dzisiaj zostały zakoszowane na lot 500+. Niestety pogoda jaka ma być, wszyscy wiemy. Dlatego też ogólnie, tak jak już mówiłem, wspominałem wcześniej, podjęliśmy decyzję o niezażynaniu się i powiem szczerze, nie będziemy bronić wyniku, który do tej pory udało nam się wylecieć, a przynajmniej nie za wszelką cenę. Co to oznacza? Ano oznacza to, że nie włożyliśmy wszystkich gołębi. Powiem więcej. Gołąbek, który przyleciał, jak już mówiłem wcześniej, trzeci na oddział, trzeci na rejon, to jest ten płowek tutaj w głównym kadrze. Również postanowiliśmy, że nie weźmie udziału w tym oto locie, ponieważ przeczylibyśmy sobie sami, skoro mówimy o budowie jakiejś nowej, silnej drużyny, mieliśmy się nie napinać, a różnie z tym bywało w tych ostatnich latach. Niemniej jednak podjęliśmy właśnie decyzję, że koniec tego dobrego. Jak wyjdzie, to wyjdzie. Jak nie wyjdzie, myślę, że też wstydu nie ma. Po ostatnim locie już dokładnie we wszystkim zajmujemy pierwszą lokatę, ponieważ w tych typowanych, gdzie mieliśmy miejsce drugie, udało nam się po ostatniej 300 wszczelić i zajmujemy również pierwsze miejsce, także już teraz bez żadnych wyjątków wszędzie prowadzimy. Może i do tego lotu, nieważne, powiedziałem, wynik jest drugorzędny. Troszkę mnie poniosło w tych pierwszych lotach, w tych pierwszych, nie pierwszych, w szczególności w tej 500, bo tego sobie nie mogę wybaczyć, ale, że tak powiem, Bóg mnie wysłuchał. Dokładnie po ostatnim materiale, który był opublikowany w piątek, tydzień temu, wróciłem do domu troszeczkę taki zażenowany, w ogóle zrezygnowany, ponieważ jeśli superlotnik ginie nam i to jeszcze przez naszą głupotę, bo tego inaczej nie idzie nazwać, to ten humor, że tak powiem, nie dopisuje. No i proszę Państwa, co nastąpiło? Nastąpił oto ten powrót. Jest to ten gołąbek z linii WOS, ten nakrapiany tutaj, za którym tak bardzo czekaliśmy. Do tej pory jego konkursy, takie najlepsze w samym tylko tym roku. Był to 5., 9., czy 10. i 19, dokładnie nie pamiętam. Niemniej jednak cieszymy się, dał radę, pokazał jeszcze raz, prócz klasy, prócz tego, że potrafi strzelić, to prawdziwy charakter. A powiem szczerze, że i nawet sam Arkadiusz Maziarz, z
z którym rozmawiałem o tej sytuacji, stwierdził, że niestety one mogą mieć tendencję, ponieważ idą do odcięcia i prawdopodobieństwo, że wróci, jest znikłe. A tu jednak, prócz tego, że potrafi strzelać, potrafi też spektakularnie dojść po dokładnie tygodniu od wysłania na lot. I teraz powiem wam krótko tak. Tu jest jeden z braci, natomiast na karmidle siedzą dwa kolejne. Jak widzicie, my gołębie z linii WOS jakby bardzo często kojarzymy z barwą czerwoną. Niemniej jednak u nas ten czerwony wosik w większości raczej daje nakrapiane gołąbki. Co ciekawe, teraz akurat mamy trzech wspaniałych braci. Każdy z nich już ma konkursy w pierwszej dziesiątce oddziału. Bodajże jakby się bardziej wgłębić, to każdy nawet ma w trójce oddziału. Jak widzicie, kolejny sezon i są w komplecie. Nie ma tylko siostry, która była gołębiem późnym. Była lotowana na młodę, tylko miała jeden lot i to bez przygotowania. Jako roczna całkiem fajnie sobie radziła. Niemniej jednak w tym roku poległa na locie numer 2. Co ciekawe, to był jeden z tych gołąbków, po którym zostawiliśmy jajka i już mogę powiedzieć, że córka tego gołąbka ma już 5 konkursów roczna, czyli ta rodzina, no naturalną rzeczą jest, że w naszej hodowli będzie bardzo mocno w najbliższych latach rozplemiona, że tak powiem. Tutaj ten oto niebieski gołąbek na dole też jest po jeszcze innym dziecku tego Arkawosa, czyli już wnuk. Jak widzicie, naprawdę gołąbki są super. I co, moi drodzy, no tak jak powiedziałem, nic na siłę. Myślę, że już nic nie musimy ani nikomu udowadniać, ani sobie. Kolejny sezon, bardzo ciężki sezon. No, udaje nam się wygrywać. Być może do jutra, jak już mówiłem wcześniej. Nieważne. Natomiast ważne jest to, że gołąbki kolejny rok z rzędu pokazują swoją wartość. Teraz zajdziemy może do samiczek. I o tu papa bawi się z samiczkami. I właśnie ta tutaj nakrapiana na pierwszym planie jest to córka tej wosicy, że tak powiem, której już z nami nie ma. Tu płowa też z kategorii A, ostatnio super konkurs. Też czołowo usiadła nam bodajże 4. na oddział. Dodam tylko, że ten gołąbek przez 2 lata był najlepszym lotnikiem, a oddziału Poznań chyba 2 lata pod rząd była też 7. lotnikiem okręgu. Też podjęliśmy decyzję, że nie poleci tej 500, ponieważ nic na siłę. Tu jeden taki dolot. Też jeszcze dajemy mu troszkę odpocząć. I tak dalej, i tak dalej. Także jakoś to wygląda, jak wszyscy widzicie. Teraz może przejdziemy do gołębnika, gołębi młodych, gdzie nagramy drugą część, a potem już zapraszam wszystkich na losowanie. Kochani, po krótkiej przerwie znajdujemy się w gołębniczku młodym. Tak jak mówiłem wcześniej, tak wyglądają nasze młode. To wyglądają dość okazale, jak mówiłem wcześniej. Są to gołąbki wyjątkowo zaciemniane w tym roku. Gdzieś tam też testujemy nowe rozwiązania. Próbujemy zobaczyć, czy może troszeczkę lepiej będą się bronić
z chorobami itp. itd. No wyglądają naprawdę solidnie, że tak powiem. Pokrywy w większości zrzucone, wiadomo, są tu starsze, są tu też młodsze gołąbki, więc niektóre są już całkiem, że tak powiem, z pokrywy zrzucone. Nie jest to spowodowane wynikiem, a jak mówiłem wcześniej, jest to tylko i wyłącznie spowodowane chęcią spróbowania czegoś nowego. Testujemy nowe rozwiązania. Gdzieś tutaj dostałem kilka gołąbków na testy od kolegi Piotra Joszko, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Będziemy testować. Myślę, że obu pól na gdzieś tam zadowolenie, ponieważ jeśli uda mi się coś fajnego uchować, wiadomo, będę miał fajne gołąbki, natomiast Piotruś będzie wiedział, że jego gołąbki spisują się na innych hodowlach, co jest pewnie bardzo cenną informacją. Jest tu około 100 młodych i do tej pory zostały zaszczepione raz, co ciekawe, szczepionką, której wcześniej nigdy nie używaliśmy. Jest to dodatkowa szczepionka o nazwie RP. Jest tutaj postaram się teraz wrzucić zdjęcie tej szczepionki. To jest ta taka bardziej z czerwonawym opakowaniem. Natomiast 3 tygodnie później będzie szczepione drugą tą szczepionką, którą widzicie obok, PHA. Do tej pory nigdy wcześniej tak nie robiliśmy. Jak już mówiłem, no też próbujemy się rozwijać, próbujemy przeciwdziałać tym wszystkim choróbskom. Ile nam to pomoże, no pokaże pewnie sezon lotowy. Nie namawiam, dopóki sam nie sprawdzę. Natomiast jeśli faktycznie szczepionki owe dadzą radę, na pewno pierwsi się o tym dowiecie, ponieważ, co by nie powiedzieć, jak ja to mówię, jest to kanał jakiś tam edukacyjny. Jeśli zrobię błąd, z pewnością będziecie wiedzieć o tym pierwsi. Wtedy powiem, że nie polecam. A jeśli będzie wszystko dobrze, na pewno będziecie mieli jakieś tak zwane IM+, i będziecie wiedzieć, co robić w przyszłym roku. Czyli reasumując, pierwszy raz szczepione gołąbki RP, drugi raz będą za około 3 tygodnie od pierwszego szczepienia PHA, natomiast potem wjedzie znowu po dłuższej przerwie prawdopodobnie mykosalmowir, jak co roku, plus do mykosalmowiru gdzieś tam zrobimy wcierkę w nóżkę, zrobimy jednorazowo to, żeby 2 razy ich nie męczyć, nie stresować. Będzie szczepione myko i wcierka w nóżkę. Myślę, że to tyle. I tak jest to zdecydowanie więcej jak inne lata, ponieważ inne lata robiliśmy tylko mykosalmowirem i tak dalej. Jeśli chodzi o karmę, dzisiaj jest jej wyjątkowo tutaj dużo, ponieważ jak wiemy, sobota, jutro niedziela, gołąbki nie będą latać. Pozwoliliśmy sobie troszeczkę na większe karmienie. Na tą chwilę jest to Junior O czy Junior Zero, różnie nazywana przez hodowców z firmy MDM. Do tego troszeczkę pszenicą rozrzedzona. Gołąbki zaczęły bardzo fajnie trenować. Z dodatków od czasu do czasu idzie Toilamin Forte. Ponadto jakieś tam drożdże, jakieś ziółka. Nic specjalnego tam nie podajemy. Wcześniej nic nie dostawały gołąbki, mówię, w przeciwieństwie do innych lat zaczęły fajnie trenować już w ostatnim tygodniu, naprawdę w znakomitej większości odrywają się, aczkolwiek nie damy im szans rozbrykać się zbytnio i będziemy przeciwdziałać takiemu procederowi.
Bo jak mówiłem już na wcześniejszym materiale, to jeszcze nie czas na takie manewry, jeszcze będą miały czas się wykazać. I teraz już dużo zapytań o chorobę młodych, adeno i tak dalej, i tak dalej. Już słyszę, że się u Was pojawia. I jak sobie z tym radzić? Przede wszystkim każdy hodowca wie, że przynajmniej każdy, którego trapi to co roku, tak jak naszą hodowlę, wie, że już na daną chwilę powinien być jakiś tam środek zapobiegawczy zakupiony. Powinno to czekać. Wszystko na ten niestety wstrętny czas. Prócz tego na pewno w panujące super upały nie powinno, uważam, wypuszczać się gołębi na oblot, bo to tylko potęguje stres, ta duchota. W szczególności już jakiś czas temu zauważyłem, że po burzach bardzo często właśnie przychodzi te wstrętne choróbsko, czyli na pewno szczepienie, na pewno nie wypuszczanie gołębi w jakieś tam upały. Nic im zaraz nie będzie, jeśli kilka dni nawet sobie przepauzują. Na pewno karma jakaś, powiedzmy, taka już w miarę, jeśli te gołębie są fajnie, że tak powiem, zbudowane, już nie szaleć z tą karmą grochową. Natomiast zróżnicowane ziarno to już na pewno. I co jeśli teraz zdarzy się ta choroba, bo wiadomo, że możemy przeciwdziałać. Niemniej jednak różnie to bywa. Zdecydowanie pierwsza taka rzecz, oczywiście po zakupie, co już powiedziałem, lekarstwa, które we wcześniejszych latach się u Was sprawdziło, jakoś nie zauważyłem, żeby gołębie się uodparniały, jak to jest tam powszechnie rozmawiane. Są to co roku tak naprawdę inne gołębie. Ja wiem, że z tych samych może gołębi starych, niemniej jednak u mnie po prostu, jeśli się coś sprawdza, jest to ileś lat i jest ok. Czyli tak, widzimy pierwsze objawy. Jakie objawy? Wiadomo, zielony kał, gołębie gdzieś się tam pompują, itb., itd. Akurat nie jestem zwolennikiem kropli żołądkowych, o których tak dużo się mówi. Znam hodowle, u których ten manewr nie przeszedł. Nie polemizuję, jeśli u kogoś to działa, nie mam z tym problemu, natomiast no ja raczej jestem z tym ostrożny. To wtedy musi być już porządny antybiotyk, przynajmniej z mojego jakiegoś tam doświadczenia. Ale znowu jadę gdzieś tam w koło. Jedziemy od początku. Proszę Państwa, widzimy pierwsze objawy. Gołębie zaczynają wymiotować, zielony kał. Kolokwialnie mówiąc, takie bardzo śmieszne określenie, które kiedyś mój kolega zawsze stosował, gwoździa biją, czyli siedzą takie przybite. Na pewno stopobloty, zabieramy wszystkie grity. Przede wszystkim karma ma być kompletnie leciutka, może być to dieta, może być to sam jęczmień bądź ryż pady. W bardzo małych ilościach, jeśli nam czas pozwala, co 3 godzinki, 4 kubeczek, żeby one po prostu cokolwiek sobie tylko dziubły, jeśli mają na to ochotę, ponieważ gruba karma je na pewno dobije, żadnych grochów, kukurydz, absolutnie takich rzeczy, ponieważ no narobi się tu bardzo dużej biedy. Bardzo dużej biedy i taki jest mój światopogląd i nie tylko mój, myślę, że zabieramy grity, karma leciutka. Prócz tego na pewno od razu nie ma za czym czekać. Na pewno podajemy lekarstwo. Co ciekawe, żeby te lekarstwo dość fajnie i szybciej jeszcze spotęgować, moja propozycja dla Was jest jakiś Toilamin Forte, który jak wiemy prócz aminokwasów jest też elektrolitem, lub każdy inny elektrolit, który drogi hodowco, droga hodowczyni masz w domu, a wierzę, że takowy masz.
Razem można to mieszać zdecydowanie z antybiotykami. Pytanie zasadnicze, po co to robić? Ano po to, drogi hodowco, droga koleżanko, drogi kolego, że gołębie wymiotują. Jak wymiotują, wiemy wszyscy, że się odwadniają. Jak się odwadniają, schną i są padnięcia. No jest to w miarę dla nas logiczne. Dla tych, co nie było do tej pory, myślę, że po dzisiejszym moich wypocinach już będzie elektrolicik. I w tym, powiem więcej, w tym pierwszym dniu ja nawet bym gorąco polecił, kochani moi, zabrać totalnie karmę, ewentualnie podjąć próbę gdzieś tam wieczorkiem. Nic im naprawdę nie będzie. Zabrać zupełnie w ten pierwszy dzień, od rana wrócić z kubkiem w bardzo małej ilości. To już się powtarzam po raz któryś. Ja sobie zdaję sprawę, że opowiadam to trochę chaotycznie i wracam stale do tego samego tematu. Niemniej jednak wiem, że to działa, bo hodowcy raz nie usłyszą, to drugi, bądź trzeci, bądź czwarty i w końcu im się ta rzecz utrwali. Myślę, że przy takim, że tak powiem, podjęciu leczenia te objawy bardzo szybko, ale to bardzo szybko stracą na sile. Oczywiście nie oznacza to, że gołębie już będą zdrowe. Niemniej jednak z każdym dniem powinno być już tylko lepiej. Ten apetyt będzie troszeczkę większy i wtedy już będziemy mogli naprawdę dosypywać tej karmy. Niemniej jednak przez całe leczenie oczywiście proponuję, żeby była to bardzo lekka karma w niewielkiej ilości i powiem tyle. Już w tym roku bardzo dużo ludzi pisało do mnie o pomoc, ponieważ już gdzieś ta choroba młodych zaczęła ich atakować i, że tak powiem, frekwencja albo skala sukcesu może bardziej 100%. Dzwonią, dziękują. Ja z tej oto okazji też się bardzo, bardzo cieszę, że udaje mi się już trzeci rok sukcesywnie w jakiś tam sposób Wam pomagać, czego dowodem są liczne podziękowania. Jedni mówią o tym głośno, inni robią to prywatnie, bez różnicy. Nie zależy już mi na większym rozgłosie, ponieważ ten rozgłos jest już na tyle duży i kanał jest na tyle popularny, że na przykład zdarza mi się, że a może właśnie w tą stronę nie zdarza mi się, a mogłoby, że mój gołąb gdzieś wejdzie i ktoś dzwoni i mnie poznaje po głosie. No właśnie nie dzwonią, niestety. Ale ja dzwonię o gołąbki i bardzo często powiem tak, na 5 telefonów na pewno 3 bądź nawet 4 są to osoby, które coś kojarzą. Może nie do końca zaraz wiedzą z czym, jeśli mówię im o kanale, to wtedy już ta frekwencja jest niemal 100%, co pokazuje, kochani, naszą siłę. Będziemy nagrywać dalej, będziemy gdzieś tam edukować. Pytajcie. Na pewno jest tak, że ileś tam ludzi się ze mną nie zgadza, normalna sprawa. Są też ludzie, którzy w ogóle pewnie mają na mnie duże uczulenie, ale jak to mówią, ja nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie wszyscy lubili. Jeśli teraz może wyjdziemy troszeczkę, żeby ich już nie stresować. Jeśli mam swój jakiś, że tak powiem, swoich ludzi, którzy są ze mną praktycznie od początku, stale dochodzą nowi, dziękują za dobre treści, pokazują, że to wszystko naprawdę działa tak jak powinno. Jest to dla mnie największa nagroda tak naprawdę i jestem przeszczęśliwy, że tak to właśnie wygląda. No kochani, tyle, nic tu więcej twórczego Wam nie powiem. Jeśli o czymś zapomniałem, jeśli
o czymś w tej chorobie młodych nie dopowiedziałem, jeśli coś tam zwróci waszą ciekawość, bądź czegoś nie do końca zrozumieliście, piszcie w komentarzach. Odpisuję. Jedyne komentarze, na jakie nie odpisywałem, to były te odnośnie ostatniego filmu, ponieważ był to konkurs i po prostu stwierdziłem, że widziałem wszystkie te komentarze, aczkolwiek nie odpisywałem. Teraz wracamy już do normalnej formuły naszego kanału. Będziemy odpisywać wam na wszystko. I co, teraz może przejdziemy do domu, gdzie pewnie już większość z was czeka i losujemy. Losujemy, moi drodzy, także widzimy się za chwilę. Pozdrawiam i do zobaczenia. Moi drodzy, i teraz myślę, że klucz dzisiejszego naszego programu, moment, na który większość, a już na pewno ci, którzy brali udział w konkursie, czekają. Także bez zbędnego przedłużania powiem tylko, na czym będzie polegać. Będziemy losować 3 od miejsca. Pierwszy wyciągnięty los będzie to miejsce 3, drugie będzie drugie i pierwsze, czyli nagroda główna, gołąbek z naszej hodowli. Po losowaniu wyświetli wam się mój numer telefonu. Proszę szczęśliwych wygranych o telefon do mnie. Ponadto przeprowadzimy krótką weryfikację, żeby było pewne, że osoba, która się zgłosiła, jest na pewno tą osobą. Są na to sposoby. Myślę, że nie przedłużamy dłużej. Ja teraz wkładam rękę do tego oto kielicha. Żona mówi stop. Wyciągamy jeden tylko los. Jest naprawdę bardzo dużo odpowiedzi. Co ciekawe, każda odpowiedź jest dobra. Nie było złej odpowiedzi. Zaczynamy. Fanfary. I jedziemy. Rączka ląduje tutaj. Nie patrzę. Opowiedz stop. Stop. Wszystko legitnie. I plan lotowy, nagroda numer 3 zdobywa szumiące skrzydło. O ile dobrze kojarzę, jest to też youtuber, jest to twórca, ponieważ gdzieś chyba na jego materiały się natknąłem, czyli to jest miejsce 3. Widać wszystko? No tak. Ok. Przejdziemy teraz do losowania drugiego planu lotowego i ta sama zasada. Rączka ląduje. Stop. Mamy tutaj numer 2. Pan kolega Andrzej Kania. No i chwila przerwy. Emocje sięgają zenitu. Losujemy gołąbka z naszej hodowli plus plan lotowy. Uwaga! Stop. I szczęśliwym nabywcą gołąbka jest Karol G. Serdecznie gratulujemy. Jeszcze raz może przeczytamy niki. Jest to Andrzej Kania. Otrzymuje od nas plan lotowy
Ponadto szumiące skrzydło. Również jest to plan lotowy. I miejsce pierwsze jest to kolega Karol G., który otrzymuje plan lotowy plus gołąbka z naszej hodowli. Kochani, serdecznie gratuluję. Będzie więcej tego typu konkursów, a żeby się na nie załapać, koniecznie dajcie subskrypcję, łapkę w górę, komentarz. Dziękuję, do zobaczenia. Tyle na dzisiaj. Cześć.